to? W takim razie zapraszam na odcinek, w którym opowiem Wam, jak rozwiązać problem skakania na ludzi. Temat skakania jest jednym z najczęstszych kłopotów, z jakim zgłaszają się do nas właściciele psiaków. Zapewne dlatego, że może ten problem dotyczyć każdego psa, zwłaszcza takiego, który jest psem bardzo energicznym, radosnym i pobudliwym. Dlatego dzisiaj opowiem Wam, jak radzić sobie w sytuacjach, w których pies na Was skacze. Po pierwsze, niezależnie od tego, czy macie do czynienia ze szczeniakiem czy z dorosłym psem, musicie przede wszystkim pamiętać o tym, by nie nauczyć psa skakać na ludzi. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że jak taki szkrab się po nas wdrapuje, to może być urocze. Natomiast pamiętajcie o tym, że każdy szczeniak kiedyś urośnie, a dorosły pies może za chwilę wrócić ze spaceru z brudnymi łapami i zapewniam, że wtedy nie będzie się Wam podobało to, że zaczyna na Was skakać. Zwłaszcza jeśli będziecie ubrani na biało albo w rajstopy. Dlatego pamiętajcie, by swoim zachowaniem nie prowokować psa do skakania na ludzi. Bo jest różnica, czy witacie się z psem tak? Cześć, piesek! Dzień dobry! Tęskniłem za człowiekiem, to jest super! Mój piesek, tęskniłem, tak! Czy może w sposób spokojny, zachęcając go tym samym, by utrzymał 4 łapy na ziemi? Na przykład tak. Cześć, piesek! Dzień dobry! Tęskniłem za człowiekiem? Tak, grzeczny piesek, grzeczna mordka. I pamiętajcie też, by nie pozwalać rodzinie i znajomym na niewłaściwe witanie się z psem. Niech nie wzmacniają w nim złych nawyków. A co jeśli Wasz pies nauczył się już skakać? Wtedy musicie mu natychmiast pokazać, że to zachowanie jest nieakceptowalne i zaproponować inne, takie, które będzie Wam odpowiadać. Jak to zrobić? Sposobów jest kilka i możecie z nich korzystać osobno lub naraz. To wszystko zależy od tego, co tak naprawdę zadziała na Waszego psa i od danej sytuacji. Bo pamiętajcie o tym, że psiaki są różne, mają różne temperamenty, a metoda szkoleniowa powinna być dobrana odpowiednio pod konkretnego psa. Dlatego teraz omówię kilka sposobów, a Wy dobierzecie sobie ten sposób i to rozwiązanie w zależności od tego, w jakiej sytuacji aktualnie będziecie znajdować się ze swoim psem. Jeśli Wasz psiak skacze po Was podczas powrotu do domu, to zapewne dlatego, że chce się z Wami przywitać, uzyskać Waszą uwagę, zachęcić Was do zabawy. Przecież nie było jego człowieka tak długo, on zdążył się za nim stęsknić. Jak sobie z tym radzić? Jeżeli mamy do czynienia z bardzo rozemocjonowanym psiakiem, może sprawdzić się metoda wchodzenia i wychodzenia z mieszkania. Otwieracie drzwi, pies zaczyna po Was skakać, natychmiast wycofujecie się za próg. Wchodzicie, znowu zaczyna skakać, powtarzacie sekwencję. I tak do skutku. Do momentu, w którym jak wejdziecie do mieszkania, pies będzie miał 4 łapy na ziemi i spokojnie się z Wami witał. W tej sytuacji możecie jeszcze kucnąć, przywitać się z psem nisko, po to, by nie prowokować go do tego, by podskakiwał do Waszej twarzy. Jeśli mamy do czynienia z retriewerami albo z psiakami, które lubią pracować pyskiem, możecie wykorzystać tą sytuację i dać im do podtrzymania zabawkę ulubioną, szarpak, piłkę albo gryzak. Tylko nie polecam tej metody w sytuacji, w której wiecie, że zabawka działa na Waszego psiaka bardzo pobudzająco. Wtedy uzyskacie odwrotny efekt. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z psem, który jest łakomczuchem, tą cechę również możecie wykorzystać. Weźcie do ręki kilka kulek karmy i wchodząc do mieszkania rozsypcie je po podłodze. Zachęćcie psa do tego, żeby ich szukał, a on zajęty zjadaniem smaczków zapewne zapomni o tym, że mógłby po Was skakać. Kolejna sytuacja zazwyczaj dotyczy piesków, które kochają cały świat. I jak widzą obcego człowieka na spacerach, to już wiedzą, że człowiek to są łaski albo nawet smaczek. Dlatego, jeśli macie problem z tym, że Wasz psiak próbuje skakać na mijanych na spacerach ludzi, powinniście już zacząć nad tym pracować. W jaki sposób? Po pierwsze, nie pozwalajcie mu na takie zachowanie, blokujcie takie zachowanie. Jeżeli widzicie na spacerze kogoś, kto się do Was zbliża i jego mina wskazuje na to, że pewnie będzie chciał przywitać się z Waszym psiakiem, nie pozwólcie na to.
Poproście, żeby Was grzecznie minął. Możecie w ten sposób ćwiczyć z psem, żeby odwracać jego uwagę, skarmiając go smaczkami. Ale abyście już zawsze nie musieli uciekać przed sąsiadami, jeżeli wychodzicie z Waszym psiakiem na spacer, przećwiczcie z nim spokojne mijanie się z ludźmi na spacerach oraz przywitanie, najlepiej na komendę. Jak? Poproście rodzinę i znajomych o pomoc. Niech będą Waszymi asystentami. Zabierzcie ich razem na spacer. Po pierwsze, przećwiczcie mijanie się w taki sposób, żeby pies zwracał na Was uwagę, na przykład chwaląc go i wydając smakołyki, a nie na osobę, która Was mija. A po drugie, poćwiczcie przywitanie na komendę. Poproście asystenta, żeby stanął przed Wami i się nie ruszał. Wy idziecie w jego stronę z psiakiem. Na odległość około 2-3 metrów prosicie psa, by usiadł. Jeżeli komendę wykona, wydajcie mu polecenie, przywitaj się. Asystent powinien już wiedzieć, że wita się z psem spokojnie i nisko. A każda sytuacja, każda próba skoczenia na niego przez psa powinna skutkować tym, że asystent natychmiast się odsuwa i przestaje na psa zwracać uwagę. Wy natomiast asekurujcie psa na smyczy, żeby nie miał możliwości obskoczenia tej drugiej osoby i zawracacie. Jeśli taką sytuację mijania i witania będziecie powtarzać z psem wystarczająco często, wtedy nauczy się on, jakiego zachowania od niego oczekujecie. Często zdarza się też, że psiaki skaczą po domownikach wtedy, kiedy jesteście wszyscy razem w mieszkaniu. Dlaczego? Zapewne próbują się z Wami bawić albo zachęcić Was do zabawy. Dlatego musicie mu jednoznacznie pokazać, że ta metoda nie działa. I każdorazowo, kiedy pies zaczyna na Was skakać, wychodzicie z pokoju i zamykacie za sobą drzwi. Tym samym dajecie mu do zrozumienia, że takie zachowanie powoduje utratę Waszej uwagi i brak zabawy. Odczekujecie kilkanaście bądź kilkadziesiąt sekund i wracacie do pokoju. Jeżeli pies zachowuje się w porządku, to znaczy nie podejmuje próby skakania, wtedy dopiero nagrodźcie go zabawą. I na koniec, musicie jeszcze pamiętać o tym, że wspomniane wcześniej metody mogą nie zadziałać, jeśli skakanie to nie zły nawyk, a efekt tego, że pies ma deficyt na przykład aktywności fizycznych, spacerów, bądź bardzo duże problemy z emocjami i z panowaniem nad emocjami. W takiej sytuacji powinniście zacząć pracować nad przyczyną tego zachowania, bo później okazuje się, że jeżeli to odpracujecie, to skakanie po prostu zniknie samo. I tego właśnie Wam życzę. I jak mawia Snickers, smell you later. Dawaj, Salam, dawaj! Hopaj, hopaj! Nie umiesz hopać po człowiekach. Skacze to skacze, no Jezus. Może kangurem chciał być w poprzednim życiu, to skacze, no. Czy to prawda? Czy to moja wyobraźnia? Bo ja już rok w Ameryce i nie pamiętać dobrze polskich psich imion. To dlatego, ponieważ... Nie wiem dlaczego. Wraz, jak mi załatwisz te kapcie królika, które ostatnio mi obiecałeś, to wtedy nie będę tupać. O! No. Szablewsko. Szablewską. Że takie zachowuje. Czy non-stop psiaki łażą? Łeścik, szedł, jakiś kundelek, teraz buldożek francuski.